Martyna Trzechy, Stali Rzeszów. Wraca jeszcze Przemek Gromek. Uderzenie! Bramka Marcina Oleksego! Ukłony. Ja nie nazywam się Stanisław Anioł, a to broń Boże nie jest plan filmowy serialu Alternatywy 4. Mateusz Święcicki, witam Was serdecznie z Zielonej Góry, gdzie żyje, pracuje i trenuje człowiek, który w pewnym momencie był chyba najpopularniejszym Polakiem. Marcin Oleksy. Zapraszam Was na poznanie historii sportowca, faceta dobrej roboty i człowieka, na którego Leo Messi i Kylian Mbappé reagują tak. Zawodowo po szkole ogólnie jestem technologiem robót wykończeniowych w budownictwie, a na dzień dzisiejszy jestem operatorem koparki. Zawsze człowiek gdzieś tam, jak był młody, te duże sprzęty interesowały, także no, jakoś marzenie się spełniło. Tak samo jest jak w aucie moim osobowym, w automacie wszystko, także jedną nogą tu wszystko sobie radzę. Mamy gaz, hamulec, także reszta to wiadomo wajchy, które gdzieś tam operuję łyżką przednią, tylnią. Także nie sprawia mi to problemu żadnego. Trzeba uważać bardzo, tym bardziej tutaj widzisz, jakie mamy osiedle, jest wszystko gdzieś blisko. No i trzeba naprawdę uważać na ludzi i ogólnie na budynki, bo można niejedną rzecz małą wywinąć, co w mojej karierze już się udało. Akurat co najbardziej grubego ciężko mi powiedzieć, ale spadła mi z widelców paleta kostki na płot, także to była najgrubsza akcja. I co, byliłeś? Nie, szybko naprawiliśmy. Aha, okay, czyli... Akurat dlatego mówię, mam taką fajną ekipę, z którą daję, że szybko sobie poradziliśmy z tym. To są chyba najlepsi ludzie. Spoko, no naprawdę, gdzieś tam każdy gdzieś ciężko pracuje, każdy wie, jak wygląda życie i po prostu każdy jest tego świadomy i myślę, że w takim otoczeniu jest fajnie się obracać i ja to lubię. Lubimy się nawzajem, szanujemy się, śmiejemy się wspólnie ze sobą i to różnie. Tutaj chłopak też przyszedł do nas i to jeszcze było, nie wiem, z 2 miesiące temu może? Nawet nie. Przyszedł i mówi, no co wy macie za buty? Blach nie macie na butach, nie? I mnie klepie łopatą tu i mówi, a ten ma, nie? I dopiero po chwili zajarzył, że to proteza, nie? A się nie skapnął. Nie, kolega z pracy, nie? Zapomniało mu się i nowo przyjęty chłopak, nie? I tak wiedział, że jestem po amputacji, ale gdzieś tak klepnął każdego, o ten nie ma blach, o ten ma i poszedł dalej, nie? I dopiero po chwili zajarzył, jak się zaczęli wszyscy śmiać. Marcin jest zajebisty. No jest żywy, wesoły człowiek. Pomaga, umie rozśmieszyć wszystkich po kolei. Jaki jest Twój ulubiony amfutbolowy żart? Nie na tą nogę. Pamiętam, bo miałem wtedy też w sobotę do pracy, ale nie poszedłem. Wziąłem sobie wolne i gdzieś na internecie zobaczyliśmy zdjęcie naszej beczki, która tam robi taką masę, którą się dziury łata. I dzwoniłem do znajomego, tam z pracy właśnie do drugiego, co był z Marcinem w tym. Dzwonię do niego, pytam się, co się stało. Bo mówię, wypadek był, mówię, nasza beczka, to tamto, sramto. Nie, nic się nie stało, nic się nie dzieje, wszystko ok. Ja mówię, powiedz prawdę, co się stało i kto miał wypadek. No Marcin. Nie pamiętam dokładnej godziny, ale gdzieś tam okolice między 10 a 11 rozstawiliśmy na ulicy sprzęt cały, gdzie mieliśmy załatać dziurę. No i gdzieś tam zaczęliśmy łatać i w pewnym momencie duży huk, nagle znalazłem się na ziemi. Kierowca uderzył w walec 150 kg, który przeleciał mi przez nogi. On mi tam poprawił no i tak to wyglądało. Świadomy byłem tego wszystkiego gdzieś tam, jak jechałem do szpitala, co się dzieje. Nie traciłem przytomności. Do dojazdu do szpitala, przy każdej gdzieś tam, jeżeli mnie o coś pytano, przed każdą, czy tomografem, cały czas byłem przytomny. Później gdzieś tam chwilowe urywki, gdzie ją traciłem. I tak samo się przed samą operacją, gdzie doszło już do amputacji, do wszystkiego, też byłem przytomny. Tam już mnie uspali, no i obudziłem się. I ta świadomość chyba była już w głowie,
że jest po amputacji, bo no jednak widziałem to wszystko, widziałem to, jak się uniosłem na rękach, po prostu ta moja noga była mocno skieraszowana, druga oczywiście też, bo miałem złamanie otwartej kości piszczelowej, strzałkowej, także było ciężko. To akurat nie było w dzień wypadku, ale te następne, kolejne moje operacje udawało się gdzieś tam zobaczyć w lampach, jak się jarzeniowych odbijały, takie może i nie do końca widoczne mocno, ale jakaś ciekawość była. No, takie stuki, puki, nie? Bo to wiadomo, jak mi pręty miałem nawiercane całą kość piszczelową od kolana do samego stawu skokowego. Miałem takiego druta w nodze, który był wbijany od góry, także taki fajny odgłos, jak ci ktoś coś wbija, wszystko lata, także dziwne. Wiadomo, kiepsko jest się jeździ na wózku, jeżeli gdzieś tam jesteś osobą aktywną, mocno i nagle siadasz na wózek, jest to ciężkie, ale myślę, że jak ja to mówię, czas było trochę odpocząć, trochę posiedzieć. Tak. I to był taki najgorszy moment, jak zacząłem tyć. Bardzo mocno przytyłem. Co najgorsze, nic z tym nie robiłem przez pierwszy okres. Nauczyłem się z nadwagą żyć, nie przeszkadzało mi to na początku, ale po tym całym powrocie do sportu jednak mi przeszkadzało i musiałem się szybko wziąć. I chyba w pół roku zgubiłem 23 kg czy 24. Mój status rodzinny dopiero się rozpoczynał, bo Ewelina była w ciąży, w 4. miesiącu ciąży i to był taki moment bardzo ciężki, nie właśnie tu cały czas mówimy o mnie, a to był taki naprawdę ciężki okres też dla niej, bo ja wypadek ciężki, ona w ciąży, jak to będzie i myślę, że największą walkę w pewnym momencie odbyła ona, nie ja. Na początku było mu ciężko. Było mu ciężko na pewno, bo jak żeśmy nawet tam przyjeżdżali później do niego w odwiedziny, to prosił, żebyśmy nie płakali. Żebyśmy nie płakali, obracał wszystko w żart, próbował być twardy. Czy on nie chciał takiego współczucia? Nie chciał. Wszyscy mu tam mówili, że będzie wszystko ok, że wszystko się ułoży, będzie dobrze. No i ja podejrzewam, że on sam też myślał o tym, że będzie dobrze, nie? Taka chęć pogrania z synem w piłkę, bo gdzieś tam zawsze powtarzałem, że chciałbym z nim zagrać w piłkę, chciałbym zagrać z nim w piłkę. I tak naprawdę mogłem to zrobić wcześniej, nie wiem, do tamtej pory nie wiedziałem, dlaczego tego nie zrobiłem, ale tak jak chyba ogólnie kolej wszystkiego ma swój czas i akurat to był czas, gdzie w tamtym momencie musieliśmy to zrobić. Wyszliśmy na boisko, zagraliśmy, pomyślałem, to jest to, co chcę robić, ja to lubię i trzeba wracać. I wróciliśmy. Najpierw w roli trenera bramkarzy, a później już mam futbol. 2019 rok, 9 lat rozbratu z piłką, ale tak jak mówię, coś się zadziało po coś. W przypadku Marcina, jak przychodził, powiem szczerze, nic nie zapowiadało się, że będzie aż tak dobrym zawodnikiem, jakim się stał, na jakiego zapracował. Z tego względu po prostu, że przyszedł jako zawodnik z przeszłością piłkarską, ale gdzieś tam nie czuł się pewnie na kulach jeszcze wtedy. Marcin też się musiał oswoić z tym wszystkim, co się wydarzyło. Staram się szukać takich zawodników jak Marcin, żeby mogli po prostu pokazać siebie, znaleźć coś, jakiś sport dla siebie, perspektywy na życie, rozwój przede wszystkim. Staramy się u każdego zawodnika tak naprawdę zapewnić mu możliwość stania się lepszą wersją siebie, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze w tym momencie. Cele, ambicje, marzenia, tak jak w przypadku Marcina, podejrzewam, że teraz wielu zawodników marzy o tym, żeby zdobyć takie bramki jak Marcin. Mamy 4 zawodników warty na 3 Stali Rzeszów. Wraca jeszcze Przemek Gromek. Uderzenie! Bramka Marcina Oleksego! Wszyscy wiedzą, kto strzelił tego gola, ale nikt nie wie, kto podawał tą piłkę do Marcina Oleksego, to akurat byłem ja. Udało się akurat zobaczyć Marcina, który wchodzi mi tam w piękne pole karne, gdzie mogłem akurat zaufać Marcinowi i podać mu idealną piłkę do pięknego gola. Mogę się czuć jak Carvajal, który podawał do Ronaldo. Marcin, dziękuję Ci za to, że przyczyniłeś się do pięknego gola, a ja do pięknej asysty. W tamtym momencie każdy po prostu tak jakby mnie słyszał i wiedział, co mają robić, bo
to wszystko tak fajnie się ułożyło, że ta piłka poszła do boku, do Dawida, bo że nie poszła po prostu gdzieś do przodu, tylko taki pomysł i pomysł Dawida, że robię to, wcinam to. No i po prostu, ja jak zobaczyłem tą piłkę, to ja zanim ją kopnąłem, to już byłem szczęśliwy, że ona do mnie na takiej wysokości leci po prostu. I ja wiedziałem, że muszę w nią trafić i wtedy był taki moment, traf tylko w nią. No i trafiłem, no i poczułem takie, aż mnie stopa zapiekła, po prostu był taki soczysty, czysty strzał i pamiętam, byłem dumny z tego, byłem dumny po prostu, że to się udało. Nie myśleliśmy jeszcze tak daleko w przód. Później się już pojawiły takie domysły i informacje, że taka nagroda może być, no to oczywiście zaczęliśmy go wspierać, ale przy samej bramce skupiliśmy się tylko i wyłącznie na meczu i po meczu tak naprawdę celebrowaliśmy dopiero zdobycie tej bramki. Chyba nikt się takich rzeczy nie spodziewał, bo ciężko sobie gdzieś wyobrazić, żeby gdzieś tam bramka z futbolu wybiegła w świat, a tak naprawdę byliśmy świadkami, że po 2 dniach ona zrobiła się takim, czy nawet 3-4 wiralem internetowym. I to myślę gdzieś tam pomogło temu wszystkiemu. Oczywiście mi, jak i futbolowi całemu. I myślę, nasz kraj był bardzo sławny, bo no, byliśmy wszędzie w mediach. Także to jest taka reakcja, że dzieje się coś niemożliwego, że coś się stało, no kurczę, nawet człowiek by nieraz użył słowa grubego, nie? Że przekląłby, bo nie wiem nawet jak to opisać. Siedzisz i mówią ci, że strzeliłeś najpiękniejszego gola na świecie i to jest taki boom. I to jest radość, to jest smutek, to jest wszystko w jednym i dlatego bynajmniej ja się czułem taki stłumiony, smutny, gdzie nie powinienem być, tak? Nie powinienem się tam cieszyć. Ale to był ciężar i zarazem już w głowach też, że to będzie odpowiedzialność na przyszłość, czyli to, co się właśnie dzieje z dnia na dzień, czyli te wszystkie wywiady, ta wszystka telewizja, to jest duża odpowiedzialność. Myślę, że Roberto Carlos zaimponował mnie tym, że jako pierwszy zawodnik gdzieś tam podszedł, przywitał się, uśmiechał się po gali. Wiadomo, każdy gdzieś tam gratulował, ale Carlos od razu podszedł, przybił piątkę. Fajne wejście na śniadanie, tak jakby po prostu od początku wiedział, co ja tam robię i kim ja jestem i dało to odczuć, taką fajną, pozytywną energię od niego. Nie można kupić takich chwil za żadne pieniądze, bo to są takie, to są szczere taki wyraz twarzy tych osób. Schodzisz, uśmiechają się szczerze, nie z żadną taką, dobra, wygrał. Dali mu. Myślę, że bardzo ich gdzieś tam też zainspirowałem delikatnie, bo to było piękne i myślę, że oni to wiedzieli, że to była magia i super. Przyjechaliśmy do drugiej mojej pasji. Co jest fajnego w tej zajawce? To jest to fajne, że te ptaszki, jeżeli gdzieś tam spędzasz z nimi wiele czasu, to bardzo mocno się do ciebie przywiązują. I to jest to fajne, że wysyłamy te ptaki, sadzamy do koszy i one są wiezione akurat młode maksymalnie na 350 do 500 km. I ten ptak jest wypuszczany 500 czy 350 km w linii prostej od nas i on potrafi za 3 godziny zawitać tutaj do nas z powrotem. Trenuje się je koło domu, wypuszcza się je na oblot rano, wieczór. W zeszłym roku z braku czasu stare obloty robiliśmy raz dziennie, ale to się przeniosło też na miarę dobry wynik. I oczywiście wywózka, czyli trening przygotowujący bardziej pod sprint. Wywozi się je 50-60 km, wypuszczasz i one lecą jak najszybciej do domu. Po wypadku, gdzieś tam po tym wszystkim, po powrocie gdzieś na nogi, to zacząłem też tu przyjeżdżać dużo czasu spędzałem z tymi gołębiami. Pomogło? Myślę, że też pomogło, bo miałem zawsze gdzieś tam zajęcie, czyli tam po schodach łażenie, tu ganianie tych gołębi, łapanie, to gdzieś to też usprawniało mnie, także no i taka zajawka, żeby porywalizować. Nie jestem nieszczęśliwy, nie jestem, nie wiem, jakiś ułomny. Jestem dalej tym samym Marcinem, jakim byłem. Gram w piłkę, a to, że nie mam nogi, tak jak widzicie, jeżdżę koparką, chodzę po schodach, biegam, skaczę. No nie, jestem po prostu dalej szczęśliwy i czuję się dobrze.